Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj pokażę Wam flagowy tegoroczny zestaw od Kady. I jak widzicie, jest to Mazda RX-7 w skali 1:8, składa się z 3305 elementów, kosztuje obecnie między 800 a 1000 zł i zaprojektował go Artem Izotow. Zestaw jest na licencji Mazdy, ale bez licencji Szybkich i Wściekłych. Każdy, kto oglądał ten film, na pewno od razu zauważył, że jest to RX-7 z Tokyo Drift. Zestaw jest zelektryfikowany, z tyłu pudełka jest kilka szczegółów. Mamy silnik rotacyjny Wankla. Tutaj wydaje mi się, że jest to skrzynia biegów. W środku mamy 5 mniejszych pudełek. Jak widzicie, wszystkie części ledwo zmieściły mi się na stół. Naliczyłem się 43 woreczków z klockami. Dodatkowo mamy 2 silniki L, 1 serwomotor, rozgałęziacz, akumulator, oświetlenie oraz pilot. Trochę giętkich elementów i gumek. I kolejne giętkie elementy. Zadrukowaną tabliczkę. Wygląda jakościowo bardzo dobrze. No i chromowane felgi. Jak widzicie, każda jest zapakowana osobno. Jakościowo prezentują się naprawdę świetnie. Nie widzę tutaj żadnych odprysków, żadnych ubytków. Szkoda tylko, że Kada dała tutaj standardowe opony, a nie te na licencji Goodyear. Tak jak to już mówiłem przy P1 w Lego, tak samo powiem to tutaj. W tych flagowych zestawach moim zdaniem powinno być full i tutaj również powinny się pojawić opony na licencji. Ale oczywiście można sobie dokupić opony. Ja mam tylko te do zestawów w skali 1:10. Tutaj mamy skalę 1:8, ale w skali 1:8 również można sobie takie opony dokupić. Są 2 tomy instrukcji. Bardzo grube. Kilka słów od projektanta. Tutaj mamy powtórzone zdjęcia z tyłu pudełka. O, i to wszystko, czyli nie mamy tutaj żadnego wprowadzenia, szkoda. I na początku budujemy 4-stopniową skrzynię biegów. Działa ona w trybie zapętlonym, czyli mamy 1, 2, 3, 4 i ponownie 1. Nie ma tutaj luzu i zmiana biegów nie będzie miała przełożenia na prędkość, z jaką Mazda będzie się poruszała, ponieważ silniki będą umieszczone z tyłu i będą podpięte do tylnej osi, więc zmieniając te biegi będziemy zmieniać tylko i wyłącznie prędkość poruszania się tłoków. To jest chyba pierwszy zestaw Kady, który przeszedł przez moje ręce, gdzie te biegi rzeczywiście działają płynnie, nic się tutaj nie zacina. Sama dźwignia jest oparta tutaj na gumce. No i tutaj mamy połączenie przez krzyżaki kulowe. W kolejnych krokach budujemy układ kierowniczy. Trochę zastanawia mnie, po co tutaj jest wyprowadzenie do sterowania ręcznego w momencie, kiedy mamy sterowanie poprzez silniki. Ale można tutaj sobie tę część zlikwidować, żeby tego koła zębatego nie było. Jak widzicie, kierownica jest podpięta do skrętu poprzez kardana. Tutaj mamy zmianę kierunku. Tutaj kolejną, ale już nie przez koła zębate, tylko przez krzyżaki kulowe. No i tutaj już będzie wyjście do skrętu czy do silników, to się okaże w kolejnych etapach budowania. Jest już gotowe przednie zawieszenie. Oparte jest na 4 amortyzatorach, po 2 z każdej strony. Jest już dalsza część układu kierowniczego. Tutaj mamy wyjście do podpięcia do kierownicy. Tutaj z kolei jest podpięcie do silnika i tak jak widzicie,
Jest tutaj zębatka, tak naprawdę są dwie zębatki złączone ze sobą plecami i koła zębate mamy i na górze, i na dole. Dodatkowo jest trzecie koło zębate, z którego wychodzi właśnie to podpięcie do kierownicy. No i mamy już tłoki. W silnikach Wankla te tłoki są w kształcie trójkąta z takimi wypukłymi bokami. Tutaj ten kształt został osiągnięty za pomocą łączników trójramiennych, na których owinięte są łańcuchy. W ten sposób to wygląda. Jest lekki luz na tych łańcuchach. Na początku myślałem, że one będą spadać, bo jak zanim je tutaj umieściłem, to rzeczywiście sprawdzając, dosyć łatwo schodziły z tych łączników, ale w momencie jak mamy już tutaj to wszystko zabudowane, to działa to bardzo przyzwoicie. Na początku czwartego etapu budowania konstruujemy tylne zawieszenie. Ono tak samo jak i przednie jest oparte na 4 amortyzatorach. Na tylnej osi mamy dyferencjał. Tutaj z tej strony wyjście do tłoków, a z kolei tutaj będą podpięte dwa silniki Elki z jednej i z drugiej strony. I mamy już podpięte wszystkie silniki. Tutaj, tak jak widzicie, mamy dwa silniki, które nam napędzają pojazd. Tutaj mamy przejście do dyferencjału. Później to idzie sobie tutaj przez skrzynię biegów aż do tłoków. No i tutaj mamy podpięty silnik serwo do skrętu. I zobaczmy, jak to działa. I napęd. I zobaczmy, czy zmiany biegów będą tutaj zmieniały prędkość obracania się tłoków. No jest widoczna różnica, więc wszystko działa prawidłowo. Mazda jest już gotowa. Jeśli chodzi o proces budowy, to był w miarę ciekawy, bez żadnych fajerwerków. Ogólnie cała konstrukcja jest dosyć prosta. Nie było tutaj żadnych jakichś bardzo wymagających momentów. Jak na tak duży zestaw, brakowało mi tutaj trochę tego mięsa technikowego. Jest podstawowa skrzynia biegów. Moim zdaniem powinna być bardziej rozbudowana. A najciekawszym momentem myślę, że to była budowa całego silnika. Z kolei jeśli chodzi o wygląd, to mnie się ta Mazda bardzo podoba. Dużo bardziej niż P1 od Lego. Przed chwilą też mogliście zobaczyć, jak Mazda jeździ. No i jak na tak duży, ciężki zestaw, to ta prędkość jest bardzo przyzwoita. Jeśli chodzi o funkcje, którymi można sterować, to już Wam pokazywałem podczas budowania. Dodatkowo mamy otwierane drzwi. Tutaj mamy
klamkę, która działa na gumce. Nie jest to dosyć wygodne rozwiązanie, bo trzeba tutaj trafić w odpowiednie miejsce i dopiero wtedy możemy zamknąć. W momencie jak zamkniemy, to nadal te drzwi trochę latają. Jest oczywiście zawieszenie, ale bardziej symboliczne, bo lekkie osadzenie, przyciśnięcie Mazdy już powoduje, że blokują się koła, ocierają nam tutaj o błotnik. Myślę, że mogłyby być trochę twardsze te amortyzatory, ale dzięki temu, że Mazda jest tak nisko osadzona, to dużo lepiej wygląda. Możemy otworzyć sobie maskę. Tutaj mamy podpórkę i możemy zajrzeć do silnika. Moim zdaniem wygląda on świetnie. Tylną część również możemy sobie otworzyć, ale tutaj nic nie znajdziemy oprócz czarnych paneli. Nie mamy tutaj żadnych naklejek, są same nadruki, ale też nie ma ich dużo, bo mamy znaczek Mazdy z przodu, mamy z tyłu nadruk RX-7, no i wszystkie zegary w środku w kabinie to również są nadruki. Tak jak nadruki jednokolorowe wyglądają bardzo dobrze, tak te małe nadruki na groszkach, ze względu na to, że mamy tam kilka barw, trochę one się rozjeżdżają. Bardzo podobają mi się te felgi, wnętrze kabiny, fotele, to wygląda bardzo dobrze w tym zestawie. Dostęp do podładowania akumulatora jest bardzo prosty, bo jak widzicie jest on tutaj w kabinie, bardzo dobrze dostępny. Włączę go teraz i pokażę Wam, jak działają światła. Co do świateł, to przednie i tylne mamy na oddzielnych portach, więc żeby podczas jazdy na przykład światła przednie i tylne się świeciły, musimy trzymać cały czas dwa przyciski. W zeszłorocznym Mercedesie światła były podpięte do napędu i w momencie, kiedy samochód ruszał, automatycznie te światła się zapalały. No i myślę, że to jest dużo lepsze rozwiązanie, chociaż oczywiście najlepszym byłoby to, że jednym przyciskiem włączamy i nie musimy trzymać. Od spodu Mazda jest bardzo dobrze zabudowana, ale mimo wszystko jest kilka dziur, dzięki którym możemy sobie podejrzeć wszystkie mechanizmy, jak działa tutaj napęd, skrzynia biegów, to na pewno na duży plus. Podsumowując, świetny wygląd, proces budowy bez fajerwerków, dla mnie przy tak dużym zestawie trochę za prosty, trochę za mało mięsa technikowego. Oczekiwałbym tutaj bardziej rozbudowanej skrzyni biegów. Stosunek jakości do ceny moim zdaniem tutaj jest bardzo dobry, ale ogólnie rzecz biorąc czuję lekki niedosyt. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym zestawie, a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.